No cześć siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś będzie trochę taki chwalipost, gdzie dziś zasadniczo kręcę to wideo, żeby się pochwalić, a jeżeli będę przy okazji plótł jakieś farmazony, no to mam nadzieję, że mi wybaczycie, ponieważ przez ostatnie 60 godzin spałem zaledwie 4. Jakby taki niefortunny splot wydarzeń do tego sprowadził, więc no jest jak jest, a że chcę się pochwalić, chcę sobie rozpakować przy Was tutaj na kanale i jednocześnie, jeżeli wszystko będzie ok, oczywiście zarekomendować tutaj jednego człowieka, który mi to sprzedał, od którego to kupiłem, no to już jakby jedno przy drugim dzieje się właśnie w ten sposób. Więc to cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. A przedmiotem dzisiejszego unboxingu będzie to duże pudło. Pudło jest naprawdę mega solidne. Jest to tak duże pudełko, że w zasadzie w tym największym boksie, który jest w Inpoście, ledwo się zmieściło i trzeba było naprawdę logistycznego majstersztyku, żeby to ze środka wyjąć. A co tutaj w środku się znajduje? A w środku znajduje się, jeżeli wszystko oczywiście dobrze poszło, konsola. W środku znajduje się konsola. Jest to PlayStation 3 serii FAT, jest to CHC. Generalnie jak wcześniej widzieliście na odcinkach, już jedno CHC sobie zakupiłem za tak śmieszne pieniądze, że no, to, że w ogóle się uruchomiło, to robi mi mega robotę w głowie. Natomiast stwierdziłem, że zrobimy tak, że zamiast oddawać tamto do naprawy, do serwisu, to spróbuję sobie kupić sprawne i w razie czego będę mieć drugie na części. I myślę, że jest jakaś logika w tym, co zrobiłem, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili na moim miejscu. Niemniej kupiłem sobie tutaj konsolkę, no i spróbujemy sobie ją rozpakować, no i parę słów na jej temat powiedzieć. No więc co, no nie przedłużając, ja się biorę tutaj za rozpakowywanie tego kartonu. Może sobie to troszkę przyspieszymy, a jak już wszystko rozpakuję, wracam do Was right away. Ale się tutaj namachałem, słuchajcie, tyle tej folii bąbelkowej, że starczy mi na kilka moich pakunków, między innymi na pewno starczy mi na Commodore, które zwycięzca konkursu będzie musiał sobie na Inpoście odebrać w momencie, kiedy ogłoszę jakby kto tym zwycięzcą jest. Natomiast kurde, no naprawdę fajnie zapakowane, zaraz sobie to podłączymy, sprawdzimy czy działa, zaraz sobie zmienię kadr, sprawdzimy, pokażę Wam w jakim stanie w ogóle ta konsola do mnie przyszła. Ja osobiście uważam, że jest w naprawdę fajnym stanie. Jak widzieliście, tutaj ta klapka jest odkręcona, dlatego że no tutaj jest wyłamany ten zaczask, ktoś wyłamał. Dla mnie to nie jest problem. Po pierwsze, mam taką klapę oryginalną z tym zaczaskiem, jeżeli sobie będę chciał tutaj to zrobić tak, żeby wyglądało jak oryginał. Po drugie, dla mnie jakby tutaj jest rzeczą jasną, że w środku było grzebane, no bo zaraz Wam opowiem, co tutaj jest już zrobione, przynajmniej według sprzedawcy. Na tym odcinku oczywiście wielu tych rzeczy nie będziemy sobie weryfikować, natomiast przyjdzie taki dzień, że będziemy tutaj sobie robić cały układ chłodzenia i wtedy zobaczymy, jak to było tutaj wcześniej zrobione. Niemniej
Na tym etapie, jak widzicie, mamy tutaj konsolkę PlayStation 3 w wersji CHC. Jest to konsola ta z klapką, z kompatybilnością wsteczną i tutaj naprawdę ona jest w bardzo ładnym stanie. Plastiki nie są porysowane, nigdzie nie jest obita, nigdzie też nie jest tutaj jakby nigdzie wgniecione, tak jak było w przypadku tamtej, czy pęknięte. Jest to naprawdę w ładnym stanie. Jak widzieliście, może to było dla Was zabawne, ja wąchałem tę konsolę. Dlaczego ja tę konsolę wąchałem? Ponieważ no, często zdarza się, że takie konsole, czy laptopy, czy inne sprzęty, które się dostaje po kimś, z którejś ręki, są po palaczach. I tu od razu idzie wyczuć. Jest smród z układu chłodzenia, który ciężko wytrawić, nawet po wielokrotnym myciu alkoholem izopropylowym czy jakimś płynem, ciężko wytrawić zapach tej nikotyny i no, wielu osobom to może przeszkadzać. Tutaj czegoś takiego nie ma, ta konsola pachnie czystością, świeżością. No i tak, według sprzedawcy w tej konsoli jest zrobiony delete Cella, jest tutaj założony na celu PTM, nie jest zrobiony delete RSX-a. Dlatego, słuchajcie, no zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że RSX-a się nie deliduje ze względu na to, że jest lepsza temperatura, jeżeli się tego nie rusza, a inni, tak jak ja, uważają, że lepiej tego RSX-a zdelidować, założyć PTM-a i mieć święty spokój i również jest świetna temperatura, lepsza niż przed delidem. Natomiast no, przy okazji tej konsoli będzie nam dane to zweryfikować, ponieważ ja sobie sprawdzę temperaturki na stoku, jak to tutaj wygląda i sprawdzę sobie w momencie, kiedy już tutaj będę wiedział, że wszystko jest ok. Zrobię sobie na pewno delete tego RSX-a, założymy PTM-a jeszcze raz na Cella i do tego na RSX-a i wtedy sobie tą temperaturkę jeszcze raz w facie sprawdzimy. Oprócz tego wymienione są tutaj termopady, wszystko jest wyczyszczone i zasadniczo konsola jest gotowa do działania. Czy tak jest? Sprawdzimy sobie za chwilkę. Natomiast do zestawu dostałem jeszcze pada Sony, który nawet jest naładowany, bo mryga. Jest w całkiem fajnym stanie, jest to oryginalny pad od Sony, chyba. Ja się aż tak bardzo na tym nie znam, ale wydaje mi się, że jest to oryginalny pad. I zasadniczo bardzo fajnie, bo szczerze powiedziawszy myślałem, że tutaj nie będę miał pada, a jednak jeden jest. Mam drugiego oryginała, więc będę miał dwa. A z rzeczy takich jeszcze w ogóle całkiem fajnych, takich, które mi naprawdę tutaj zrobiły dzień, no ja jestem strasznym fanem starych wydań Need for Speedów. I te Need for Speedy, zwłaszcza Undergroundy 1 i 2, na PlayStation 2, które zostały wydane, są takim miodem na moje serce. To jest taki czas, kiedy spotykałem się ze znajomymi, kiedy przychodzili do mnie, ogrywaliśmy te Need for Speedy, piliśmy sobie browarek, jaraliśmy fajki i gadaliśmy sobie o głupotach. Czasy, można powiedzieć, które już, jak to się mówi, nie wrócą. Natomiast no, są takie momenty, gdzie możemy się tak nostalgicznie cofnąć do przeszłości i to właśnie da mi ten setup. Ja tutaj do zestawu dostałem 3 gry. Co prawda nie mam Undergrounda 1, którego sobie dopiero muszę sprawić, natomiast dostałem Need for Speed Underground 2, który jest, o popatrzcie, nawet tutaj płyty jako takie były zabezpieczone wewnątrz bąbelkami, żeby tutaj nic nie wypadło i żeby w transporcie nic się z tym nie podziało. Sama płyta ok, ma trochę rys, natomiast jakby, słuchajcie, to są takie płyty, które no, mogą mieć już rysy, mają swoje lata, mamy tutaj książeczkę, mamy eleganckie pudełeczko. Fajnie, w razie gdyby nie chciała czytać, no to zawsze sobie ją mogę wypolerować. Mamy tak samo Carbona, który również tutaj jakieś tam delikatne ryski posiada. Mamy książeczkę, ok, możemy sobie go tak samo ograć. No i mamy Pro Streeta, który jest ostatnim chyba wydanym Need for Speedem na PlayStation 2. Tego nie wiem, czy na pewno może pletę głupoty. Jak już wcześniej powiedziałem, dawno nie spałem, więc mogę gadać od rzeczy. Ale generalnie bardzo się cieszę, że do kompletu dostałem te gry, dlatego że na tej właśnie konsolce chętnie sobie, zwłaszcza Undergrounda 2, ogram. Ze względu na to, że na CHC tak naprawdę PlayStation 2 wyglądają chyba gry najlepiej ze wszystkich konsol bez dodatkowego upscalera. Ponieważ PlayStation 3 CHC ten upscaling w sobie rzekomo posiada. Więc czy tak jest? Zaraz sobie tą konsolkę podłączę i spróbujemy. Przede wszystkim sprawdzę, czy ona działa. Natomiast słuchajcie, widać, że sprzedawca jest uczciwy. Dokładnie to,
co mówił, to zrobił. Konsola jest zapakowana należycie. Nie żałował bąbelków, choć mógł dać nawet, kurde, 2/3 mniej i tak pewnie by dojechała. To naprawdę stanął na wysokości zadania i zrobił to elegancko. Mamy tutaj bardzo ładny zestawik, wszystko jest wyczyszczone, nie tak jak w większości przypadków, kiedy tematy na OLX-ie się kupuje. Przychodzą, są pełne kurzu, smrodu i nie wiadomo skąd to ktoś wytrzasnął. Tutaj naprawdę jest sztosik. Widać było, że to jest zestaw zadbany. Widać, że ktoś tutaj to zrobił z sercem. I generalnie za cały taki setup z tym CHC, z tymi grami, z tym padem dałem 600 zł. Dużo, mało, to jest kwestia subiektywna. Uważam, że jeżeli chodzi o CHC, no 600 zł za taki zestaw to naprawdę moim zdaniem nie jest dużo. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, zostawcie ślad po sobie w komentarzach. Z pewnością podejmę dialog. No i zważywszy na to jeszcze, że ta konsola ma przelatane dokładnie tyle, tutaj widzicie w rogu dni, więc w ogóle to jest temat na dotarciu. Tym bardziej uważam, że no fajny zestaw za fajne pieniądze. I myślę, że bardzo uczciwy człowiek, których jest naprawdę, kurde, z mojego ostatniego doświadczenia niewielu na tym portalu ogłoszeniowym, więc czuję się na mocy i w obowiązku pokazać Wam nick tego człowieka. Jeżeli kiedykolwiek byście coś chcieli sobie kupić od tego pana, śmiało, generalnie gorąco polecam. W przeciwieństwie do moich ostatnich zakupów na OLX-ie, to jest naprawdę sztos. Gość jest godny polecenia, jest to fachowiec, wie co mówi, można z nim porozmawiać. Oczywiście w ramach rozsądku coś tam ponegocjować i myślę, że ktoś, kto od niego coś kupi, będzie zadowolony. A tymczasem, nie przedłużając, spróbujmy sobie tę konsolkę podłączyć i zobaczmy, czy to działa, bo jeszcze mogę zmienić zdanie. Jeszcze mogę powiedzieć, że no, od gościa nie kupujcie. No, więc nie przedłużając, śmigamy. Słuchajcie, pad jest sparowany z konsolą, także nie jest źle. Ja sobie ją zamontowałem tam z tyłu za TV, jak widzieliście, i generalnie chyba tak właśnie zostanie. A czy tak zostanie, no to zobaczymy, jak mi się z niej będzie korzystać. Generalnie tutaj była niewłaściwie wyłączona, ale nie wiem, czy nie przeze mnie, bo ja nie wiem, czy teraz, jak ją tutaj podłączałem, to niechcący nie załączyłem i nie wyłączyłem jej na grubo. Więc to może być równie dobrze efekt mojej niestarannej przygody z początkowym włączeniem tej konsoli. Mamy tutaj zrobiony HEM, ale ja sobie zrobię HFW, jeżeli dojdzie do tego. Wrzucimy sobie tutaj Need for Speeda Undergrounda 2, ponieważ chcę sobie tutaj zobaczyć, jak to śmiga. Ok, czekajcie, czy wy w ogóle słyszycie mikrofon? Słyszycie? Chyba słyszycie. No, kurde. Podoba mnie się. No ale co? O, jest, płyta w formacie PlayStation 2. Więc zobaczmy, czy to śmiga. Wiadomo, że płyty z Playa trójki to tutaj nie będą dla niego wyzwaniem. Natomiast jak to tutaj wygląda w przypadku Playa dwójki? O! Poszło, pykło. Podoba mnie się. A płyta jest zrysowana, jest schacharzona na potęgę. Ja Wam zaraz pokażę. Ale no, nie ma szału. Oj, nie ma. Nawet się tutaj połączyło. Sprawdza memory card. Kurde. No i powiem Wam, to jest klimat. To jest klimat. Robi robotę. Kurde, wspomnienia ożywają. I to są właśnie takie gry ponadczasowe. Dla mnie osobiście
Taki Need for Speed Underground 1 czy 2 to jest mega nostalgiczny powrót do przeszłości. I co by nie mówić i czego by nie robić, to nic tego nie zmieni. To jest po prostu coś, co zawsze robi mi robotę. No i po prostu jak już człowiek zaczyna grać, to ożywa wszystko. Dla mnie osobiście mega zajawka. Chociaż już po tym nieprzespaniu i po tych wszystkich emocjach, to jednak człowiek ma problem z koordynacją, jak widać. Ale co, no pad jest, jakby na to nie patrzeć, sprawny. Gra, jakby na to nie patrzeć, budzi dokładnie te same emocje, co wtedy, kiedy wyszła na premierę i ogrywałem ją ze znajomymi na swoim PC-cie. A z kolei konsola, jak widać, jest sprawna i no, ja jej nie słyszę. Ona jest cichutka i nic tutaj nie szumi. Więc optymistycznie zakładam, że jest tutaj fajnie z temperaturą. Więc tak, polecam zakup u tego sprzedawcy. Jeszcze raz tutaj zobaczcie sobie z boku, macie link. Nie tyle. Jeszcze raz zobaczcie sobie tutaj z boku, macie odnośnik, jaki nick, jakie konto i gdzie dokonywać pewnych zakupów retro, bo naprawdę tutaj warto było wydać u tego człowieka te pieniądze po to, żeby dostać pełnoprawną, pachnącą, działającą konsolę z pakietem startowym, który naprawdę zrobił mi mega robotę. Kurde. Jeszcze taka jedna rzecz na koniec, no bo kurde, nie będziemy tego filmu ciągnąć w nieskończoność, bo to nie o to chodzi. Powiedzcie mi, jak to jest, że pady do PlayStation 3, tak jak teraz sobie tutaj cisnę na tym oryginale, mają po 18 lat, bo jakby na to nie patrzeć, to tyle gdzieś mniej więcej będzie miał ten pad. Przeżył w zasadzie setki, jak nie czasami tysiące godzin różnych gier. Powiedzcie mi, jak to jest, że tutaj nie ma driftów analogów? O co tutaj chodzi? Ja mam pady do PlayStation 5, wcześniej miałem pady do PlayStation 4, co prawda u mnie w Playu 4 driftów nie było, bo zasadniczo tutaj nie zdążyłem chyba do tego momentu dojść, bo nie używałem jej aż tak długo, bardzo szybko przeszedłem na 5, bo akurat nadarzyła się okazja. Natomiast jak to jest, że w 5 ja już mam delikatnego drifta lewego analoga i na pewno sobie wrzucę pady z efektem hala w analogach. Natomiast tutaj też niby mamy te analogi jakieś normalne, zwykłe i tych driftów po tylu latach i po tylu setkach albo tysiącach godzin nie ma. Ja patrzę na tego pada i ja widzę, jak bardzo on jest zużyty. I tutaj ciągle wszystko sztos działa. Jak to jest? Jak ktoś z Was ma jakiś pomysł, no to ładujcie w komentarzach. No dla mnie osobiście jest to takie specjalne, złośliwe postarzanie produktu, ażeby szybciej kupić nowe. No ale to jest wręcz bezczelne, bo pady w PS5 tak naprawdę po paru miesiącach intensywnego użytkowania wpadają w drifta, nie? A tutaj grube lata i to wszystko działa. Jak to jest zrobione? Przyjechałem na pierwszym miejscu, ale tutaj nie było to żadnym wyzwaniem, ponieważ jak widzieliście, wcale jakoś rewelacyjnie mi nie szło. Tu po prostu chyba jest poziom zaniżony w tym Quick Race'ie i no, dzięki temu mogłem się nie skompromitować. Natomiast tak, zakup uważam za udany
Na pewno tutaj w dalszej części, na dalszym etapie tego zakupu będę sobie próbował jeszcze zrobić temat samej termiki. Będę tutaj wrzucał tego PTM-a, będę delidował RSX-a. Myślę, że może zrobimy sobie to nawet na odcinku. Natomiast na ten moment ja jestem zadowolony. Polecam tego właśnie sprzedawcę, polecam. Jeżeli chcecie sobie coś kupić fajnego, retro, takiego, z czego będziecie zadowoleni, a nie takiego, nad czym się będziecie zastanawiać, czy to przyjdzie, czy przyjdzie w całości, a będzie działać, a może nie będzie działać, a może jest po jakimś żulu. Nie. Tutaj kupujecie naprawdę fajny produkt, myślę, że w fajnej cenie, bo tak jak mówię, 6 stóweczek za 3 kultowe gry na PS2, do tego oryginalnego pada do PS3 i CHC, które jest w zasadzie zrobione, zdelidowanym RSX-em, przepraszam, selem i wyczyszczone, pachnące. No, moim zdaniem cena jak najbardziej adekwatna, a nawet całkiem atrakcyjna, biorąc pod uwagę, co dostajemy w zamian. Więc jeszcze raz polecam tego gościa. A z mojej strony na ten moment chyba tyle. No na koniec, jak zawsze, chcę podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, łapy w górę, komentarze, wszelkiego rodzaju interakcje na tym kanale, no i wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe, jakie też od Was idzie w moim kierunku, ponieważ no, im większe to wsparcie finansowe, tym na więcej mogę sobie pozwolić, żeby tutaj na tym kanale coś się ciekawego, świeżego i nowego działo. A tymczasem na ten moment jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, cześć! No i dobra, trochę Was przed chwilą sprankowałem, bo każdy, kto się zna, to wie i powie, że tutaj generalnie rzecz biorąc, to ta gra nie wyglądała na taką puszczoną na CHC. I zgadzam się z Wami. Grę puściłem w normalnym, standardowym wymiarze, tak jakbyście ją mogli odpalić na każdej przerobionej playce. Natomiast zobaczcie, można ją też puścić na CHC właśnie w ten sposób. Można sobie ustawić w menu intersamplowanie grafiki wzwyż, możemy sobie ustawić wyższą rozdzielczość i możemy sobie puścić na pełnym ekranie. Więc no, trzeba przyznać, że robi to w tej chwili dużo większą robotę. I zaczyna naprawdę wyglądać. Więc na ten moment, cóż, ja się z Wami już naprawdę będę żegnał. A sam poświęcę jeszcze chwilkę, zanim położę się spać. Trzymajcie się. Cześć.